Bum, cześć siemanko, z tej strony Patryka. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak udekorować łazienkę w Minecraft, aby wyglądała naprawdę niesamowicie. Część pomysłów znam z doświadczenia, a resztę pozbierałem z grafiki Google i Pinteresta, aby było tu wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli doceniasz moją pracę, to zostaw darmowego suba z dzwonkiem, dołączając tym samym do elitarnego grona moich widzów. Możesz również zostawić lajka i komentarz, jeśli film Ci się spodoba i chcesz mi pomóc w rozwoju mojego kanału. Bez dłuższego gadania, zaczynajmy. Na początku zróbmy coś, z czego każdy z nas korzysta od razu po wejściu do łazienki, świadomie lub nie, czyli lustro. Na początku, jak już robimy lustro, to zróbmy od razu umywalkę, czyli tak o, tutaj sobie stawiamy 2 bloki kwarcu, tutaj dostawiamy sobie coś takiego, wlewamy sobie oczywiście wodę do umywalki, teraz dodajemy sobie 2 krany, no i teraz przejdźmy do zrobienia lustra, czyli robimy tak o, na początku dajemy sobie szary baner, teraz ustawiamy sobie coś takiego, robimy tak, teraz dodajemy cyk, od dołu coś takiego, od góry dodajemy coś takiego i teraz tak naprawdę tu już mamy zrobione lustro, które wygląda w taki oto sposób. Jeżeli chcecie takie bez ramki, to możecie zrobić takie bez ramki, ale jeżeli chcecie takie z ramką, to możecie sobie zrobić coś takiego, że dodacie sobie jeszcze w ten sposób obramówkę i będziecie mieć obramówkę w taki sposób, więc możecie zrobić to dwojako. Teraz dodajmy sobie jeszcze szafeczki, które zrobimy sobie w taki oto sposób. Cyk, cyk. No i ostatnie, co nam pozostało, to jakieś tutaj dodatkowe dekoracje w taki oto sposób. No i jeszcze możemy sobie dodać oświetlenie i teraz jak dodamy to oświetlenie, to będzie fajnie pokazywało, bo akurat tu mamy jaśniej, więc będzie to odbijało nam światło w ten sposób i będzie to wyglądało dokładnie tak. Jak widzicie, całość możecie zrobić w taki sposób lub dodatkowo z oświetleniem. Kolejną rzeczą, która najczęściej znajduje się od razu gdzieś obok umywalki, jest kosz na pranie. I kosz na pranie możemy zrobić na przykład w taki sposób, że dodajemy sobie tutaj cyk, z jednej strony tak, z drugiej strony tak, dodajemy sobie do tego ramkę, pierw ramkę, później dodajemy coś takiego, no i oczywiście klapę w taki oto sposób i mamy gotowy kosz na pranie. Skoro umywalkę i kosz na pranie już mamy, to przydałoby się jeszcze gdzieś wykąpać, no czyli zróbmy sobie na początek prysznic, czyli tutaj sobie ustawiamy coś takiego, taką zabudowę szklaną. Ustawmy sobie, na jaką tam wysokość chcemy, na taką sobie to robimy. Tu oczywiście z tej strony zrobimy troszkę inaczej. Ok, mamy coś takiego. Wchodzimy sobie do środka, robimy sobie coś takiego. Tutaj powiedzmy gdzieś na tej wysokości, czyli tutaj jak mamy raz, dwa, trzecią kratkę, robimy sobie coś takiego i tutaj ustawiamy sobie cyk, dispenser, do którego wkładamy sobie wiaderko z wodą. Teraz tutaj robimy sobie coś takiego, tudzież coś takiego, w zależności od tego, w jaki sposób chcemy, aby nam się wylewała woda. Tu ja sobie może tylko zrobię coś takiego. Ustawiamy sobie oczywiście przycisk w miejscu, w którym chcemy podłączyć naszą wodę. Przechodzimy sobie na drugą stronę i teraz w miejscu naszego przycisku, czyli jeżeli wiemy, że przycisk mamy z tej strony ulokowany tu na dole, no to robimy sobie coś takiego, że przeciągamy sobie cyk, cyk, cyk. To możemy już sobie zabudować elegancko. Teraz możemy sobie tutaj zrobić jeszcze deszczownicę albo coś, co będzie nam imitowało deszczownicę w taki oto sposób. Możemy sobie resztę zabudować elegancko i teraz po wejściu i kliknięciu tu nam ładnie wypłynie woda i tak samo ta woda nam zniknie po wyłączeniu. No dobra, ale doskonale wiem, że tak samo jak są fani pryszniców, tak samo są fani wanien. I teraz jak zrobić wannę? Na początku zróbmy sobie coś takiego, że tutaj na 3 robimy sobie takie 3, powiedzmy na 3. I teraz tak o, tu na samym dole robimy sobie coś takiego i tu możemy sobie już od razu powoli wyprowadzać to do góry. Teraz tak o, tutaj ustawiamy sobie obserwery w taki właśnie oto sposób. Teraz ustawiamy sobie dispensery w taki oto sposób. Teraz do każdego dispensera wkładamy sobie wiaderko z wodą. Cyk, cyk, cyk. Teraz robimy sobie cyk, 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 cyk. Tutaj sobie ustawiamy oczywiście jeszcze zamknięcie w taki oto sposób. Powiedzmy tutaj w tym miejscu, powiedzmy wajchę, którą będziemy uruchamiali naszą wodę, dodajemy sobie 2 krany. Teraz przy pomocy tej komendy, która jest widoczna u mnie na czacie, dodajemy sobie niewidzialną ramkę, ustawiamy
za naszymi kranami. Teraz możemy sobie wybrać, jaki kolor ustawiamy z tyłu, czyli to będzie ciepła, zimna woda. No i oczywiście przechodzimy do drugiej strony, aby podłączyć nasz kran, czyli tutaj przechodzimy sobie, podłączamy i teraz w momencie, gdy naciśniemy wajchę, woda będzie nam się pojawiała i w momencie, gdy sobie ją odklikniemy, woda będzie nam ładnie, pięknie znikała. Jedyne, co nam pozostało, to oczywiście dodać jakieś dekoracje, czyli powiedzmy jakiś kwiatek, czy chociażby świeczuszki. W taki oto sposób. No dobra, ale skoro mamy kosz na brudy, mamy umywalkę z lustrami, mamy prysznic, mamy wannę, no to oczywiście brakuje nam kibelka. No i teraz jak zrobić kibelek? Stawiamy sobie tutaj coś takiego, teraz dostawiamy sobie tak, cyk, teraz tutaj po boku wykopujemy na 2, cyk, na 2, cyk, teraz dodajemy sobie tutaj, zamykamy, dodajemy sobie oczywiście klapy, w taki oto sposób, tu wlewamy wodę, tu dodajemy sobie cyk, cyk, no i dodajemy sobie jeszcze oczywiście z tej lub z tej strony, nie wiem z której chcecie, możemy, ja bym sobie zrobił w sumie z tej strony. Z tej strony dodajemy sobie na przykład guziczek. No ale co to za kibelek, który nie działa? No to z drugiej strony tutaj sobie rozwalamy, przechodzimy dookoła, tu teraz sobie dostawiamy coś takiego, teraz robimy cyk, cyk, tutaj dorzucamy sobie ciach, tu wrzucamy sobie itemek, tutaj dodajemy sobie w ten sposób, tutaj robimy coś takiego, że stawiamy sobie tutaj konwerter, tu stawiamy sobie teraz dispenser skierowany w tą stronę, dodajemy sobie wiadro z wodą i teraz po kliknięciu przycisku powinniśmy usłyszeć charakterystyczny dźwięk spuszczenia wody. No dobra, ale co to za tron bez berła, nie? Także teraz trzeba zrobić oczywiście berło dla naszego tronu, także tutaj sobie stawiamy coś takiego, rozstawiamy do góry nogami piorunochron, no i teraz po kolei sobie przesuwamy na sam dół coś takiego i tutaj mamy nasze berło do czyszczenia naszego kibelka. Ostatnią rzeczą, której nam brakuje przy naszym cudownym kibelku, jest podajnik papieru toaletowego. I teraz tak, jak go zrobić? Ja sobie robię go w ten sposób, że tutaj sobie stawiam coś takiego, teraz tu ustawiam sobie dispenser, do dispensera wkładam papier, tu sobie zamykam, teraz tutaj stawiam sobie przycisk, wpisuję sobie komendy na niewidzialną ramkę i pobieram sobie taką ramkę. Tą ramkę stawiam sobie tutaj i teraz na tą ramkę wkładam sobie papier i odwracam to w taki oto sposób. Teraz po kliknięciu będzie nam wypadała sraj taśma do kibelka. Kolejną rzeczą, jaka przyda nam się w łazience, są półki i szafki. I teraz jak je zrobić? Ja to robię w bardzo prosty i trywialny sposób, czyli tak o, po prostu stawiam sobie zwyczajnie bambusowe rusztowanie lub na przykład stawiam sobie kości w taki oto sposób. Teraz tutaj sobie ustawiam frame'y. Na frame'y kładę sobie oczywiście jakieś półpłyteczki, a z tyłu układam sobie w taki sposób tabliczki i mamy takie dodatkowe szafeczki, które mogą się znajdować w naszej łazience. Na takich półeczkach możemy sobie umieścić na przykład coś takiego, tu jakąś ewentualnie roślinkę, cyk jedną, cyk drugą i bardzo pięknie to wygląda. Kolejną naprawdę świetną dekoracją będą półki na ręczniki. I teraz jak je zrobić? Ja to robię w sobie najprostszy możliwy sposób, czyli robię coś takiego i teraz tak o, tutaj sobie układam śnieg imitujący mi złożony ręcznik w taki oto sposób i tutaj taki jeden jeszcze cieniutki ręcznik, który normalnie bym położył sobie na ziemi. Teraz tutaj robię sobie na przykład grzejnik taki, wiecie, wiszący, jak pewnie większość z Was w domu ma i robię sobie do tego dwa ręczniki, które mogę sobie tu położyć. Zrobię sobie jeden taki, drugi sobie zrobię taki. Elegancko i teraz mogę sobie jeden powiesić powiedzmy tutaj u góry, drugi tutaj u dołu i mamy coś takiego, tutaj mamy grzejniczek na ręczniki. Kolejną rzeczą, jaką zrobimy, jest, myślę, coś, co większość z Was chciałaby mieć w domu, a może nie, chociaż nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście mieć coś takiego w domu, czyli po prostu najzwyczajniejsze w świecie jacuzzi. Na początku robimy sobie coś takiego, czyli układamy sobie tutaj soul sand. Teraz tutaj dookoła robimy sobie oczywiście z kwarcu coś takiego.
taką obramówkę. No i tutaj z zewnątrz możemy sobie zrobić albo coś takiego, że tutaj zrobimy sobie po prostu jedno wejście w taki oto sposób, tylko wtedy tu na rogach musimy sobie dodać coś takiego, jeżeli chcemy mieć takie mniejsze, a jeżeli chcemy mieć jeszcze tak lepiej wyglądające jacuzzi, to możemy sobie zrobić obudówkę albo właśnie z kwarcu dookoła, czyli po prostu będzie takie naprawdę full exclusive, albo jeżeli chcemy, żeby to się troszkę bardziej wyróżniało, to możemy zrobić sobie na przykład jeszcze tutaj z ciemnego, znaczy ze świerkowego drewna coś takiego, znaczy ze świerkowych desek, przepraszam, ze świerkowych desek coś takiego, no i oczywiście wylewamy tutaj naszą wodę, tutaj wszędzie na rogach oczywiście, coś takiego, tu mi się troszkę za dużo wylało i mamy gotowe naprawdę duże jacuzzi. Ok, skoro wszystkie gadżety w naszej łazience mamy zrobione, pozostało ją jeszcze troszeczkę udekorować. I teraz jak to zrobić? Ja na początku sobie tutaj dodam oczywiście jakiś taki zwyczajny dywan na przykład. Jeżeli ktoś z Was woli zwyczajne dywany, to możecie zrobić coś takiego, a jeżeli komuś chce się latać za koralowcami, no to może sobie zrobić na przykład coś takiego, zróbmy sobie mniej więcej na tej samej odległości, czyli tutaj na szerokość naszego jacuzzi, możemy sobie zrobić coś takiego i to jest jeden z tipów, który mi podesłał jeden z widzów, także akurat bardzo dziękuję. Nie pamiętam, kto to mi podesłał, ale Ty, drogi widzu, wiesz, że to o Ciebie chodzi. Możemy zrobić sobie coś takiego. Ok, i sobie tutaj na to wylewamy, typowo na pół płytki wylewamy sobie wodę. Teraz dodajemy cyk, 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 cyk i teraz na to sobie układamy koralowce, dzięki czemu koralowce nie stracą tej barwy, jaką mają i dzięki temu będziemy mieć taki kolorowy dywan, ale taki, wiecie, w bardziej puchatym stylu, nie? Także coś takiego możecie sobie również zrobić. Możecie również sobie zamiast takich wszędzie doniczek czy świeczuszek ustawić sobie jaja żółwia, które świetnie imitują na przykład jakieś sole do kąpieli czy coś w ten deseń. Jeżeli chodzi o okna, jakie możemy zrobić w łazience, no to w łazience możemy sobie zrobić tego typu okna, na przykład z jakimiś właśnie białymi elementami, jeżeli nie wiecie jak zrobić, albo tutaj właśnie gdzieś u góry możemy sobie zrobić coś takiego na przemian poukładanego. Cyk, coś takiego i będzie to naprawdę świetnie wyglądało. Jeżeli taka łazienka Ci się podoba i chcesz więcej takich poradników, na przykład jak udekorować salon, biuro czy sypialnię, to zostaw lajka, suba z dzwonem i komentarz. Wtedy będę wiedział, że serio chcesz obejrzeć takie odcinki. Poradnik jak udekorować kuchnię jest już dostępny na moim kanale i widzisz go teraz po prawej stronie ekranu. Po lewej stronie z kolei widzisz film, który YouTube wybrał specjalnie dla Ciebie na podstawie innych filmów, które lubisz oglądać. Wybierz sobie ten, który bardziej Ci się podoba. No i oczywiście nie zapomnij wbić na Discord i zostawić followa na innych moich socialach, które znajdziesz w przypiętym komentarzu, ponieważ tam również jestem aktywny. Tymczasem życzę Ci miłego oglądania. Siemano, Rapeus i ja. Cześć!